are the thrill seekers, corrupt and immoral. Dzień dobry, witam serdecznie, Jacek Hebda. 4. odcinek Trips Challenge. Tym razem udajemy się do Norwegii. Odcinek będzie ten rekordowy, jeśli chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, rekordowa ilość ludzi zagłosowała w plebiscycie, Norwegia wygrała. Po drugie, zebraliśmy rekordowe 948 zł. Serdeczne dzięki dla naszych darczyńców. Ta kwota, którą zebraliśmy, umożliwi nam polecenie z Gdańska, gdzie obecnie się znajdujemy, do Trondheim i pojechanie pociągiem do Bodo za koło podbiegunowe, gdzie będziemy szukali zorzy polarnej. Kolejna fantastyczna przygoda przed nami. Szanowni Państwo, witamy w Trondheim, gdzie wylądowaliśmy na 20 minut przed rozkładowym czasem lądowania. Jest 11:45. Przerywamy ten program, żeby nadać łamiącą wiadomość. Niestety nagranie z pierwszych chwil na norweskiej ziemi straciliśmy z przyczyn technicznych. Jednak całkiem sprawnie udało nam się dotrzeć do Trondheim z lotniska. Pierwsi ludzie, do których zagadaliśmy, zaoferowali nam podwiezienie. Podobnie jak w przypadku naszego szwedzkiego epizodu, byli to Polacy. Zawieźli nas do Trondheim pod wieżę telewizyjną. Kiedy wyjechaliśmy na górę, naszym oczom ukazał się piękny widok na miasto i na zatokę. Gotycka katedra Nidaros z połowy XII wieku. Nidaros to jest też średniowieczna nazwa Trondheim. Katedrę tę zbudowano na grobie króla Olafa II, który wprowadził do Norwegii chrześcijaństwo. Żeby było śmiesznie, w XVI wieku jego trumnę wywieziono do Danii i przestąpiono na srebrne monety. Ironia losu. Kolejny punkt widokowy zdobyty, średniowieczna forteca. Lokalny supermarket w Trondheim. Niespecjalnie musimy cokolwiek kupować, po prostu jesteśmy ciekawi, jakie są ceny, na pewno jest drogo. 4-pak Pepsi 40 zł, puszka coli 8 zł, 6 jajek 12 zł, litr mleka 8 zł. Bułka kosztuje 5 zł. Taki słaby chleb typu tostowy kosztuje 15 zł za bochenek. Kilo jabłek 5 zł, kilo bananów 11. Piwo jest za kratami, już jest sobota po 8, więc na pewno nie kupimy. Ale można wspomnieć, że puszka kosztuje jakieś 11 zł. Nie tak źle. Jesteśmy już w pociągu jadącym do Bodo. Przed nami 10 godzin podróży, 700 km. Bodo jest najbardziej wysuniętą na północ miejscowością z połączeniem kolejowym z południem kraju. Idziemy zobaczyć, jak wygląda pociąg w Norwegii. Follow me. Pokój dla dzieci. Tak zwany fars. Sawa. No i wisienka na torcie, toaleta. Wszystko elektroniczne. Pomimo tego, że nie jedziemy kuszeczką, która jest szalenie droga, dostaliśmy tutaj jakieś bonusy od kolei norweskiej. Wygląda to na jakiś kocyk. Co jest jeszcze w zestawie? Klapki na oczy, dmuchana poduszka i zatyczki do uszu. Miło. Okej, dobranoc. Jesteśmy już w Bodo, idziemy zobaczyć, co słychać w tej małej mieścinie za kołem podbiegunowym.
Przeszliśmy się troszkę po mieście, Bodo jest zamknięte, wygląda jak wymarłe miasto. Musimy jakoś spędzić czas do 15, ponieważ wtedy spotykamy się z naszym hostem, którego poznaliśmy poprzez portal Couchsurfing. Idziemy na dworzec spędzić te parę godzin. Ciepłe miejsce. Mały update odnośnie pieniędzy, które udało nam się zebrać. 1240 zł, absolutny rekord. Wielkie dzięki za to. Jesteśmy już u naszego gospodarza Alberta z Ukrainy, bardzo sympatyczny chłopak, który ugości nas dzisiaj. Plan jest taki, żeby spróbować zobaczyć zorzę polarną koło północy, wtedy szansa jest największa. Według aplikacji Norway Lights, której tutaj dużo ludzi używa, szanse większe są jutro, ale mimo wszystko spróbujemy dzisiaj, ponieważ po to tu jesteśmy. Mała modyfikacja planów, rozdzielamy się, tym sposobem zwiększając dwukrotnie szansę zobaczenia zorzy polarnej. Jadę z Łukaszem, takim znajomym z Tarnowa, 300 km na północ stąd do Stockmarknes. Bilet na trasie Podę-Faustkę 131 koron. Gotowanie makaronu na -8. Tak jest. Idzie. Dzięki, Łukasz. Nie ma za co. Nie zmywasz, ja dziękuję. Tej nocy niestety nie udało nam się zobaczyć zorzy. Hey, get up, brothers! Do any dance that's grooving to you. Yeah, man! Jesteśmy już w promie, pod pokładem, jest ze mną Goro. Siema YouTube. Sprawdźcie mój kanał, subskrybujcie go, link w opisie. Jasna sprawa. W międzyczasie idziemy na górę pokładu zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. Możliwość obserwowania zorzy polarnej zależy silnie od pogody i od aktywności słonecznej. Jeśli chodzi o pogodę, przez ostatnie 2 noce tutaj na północy nie mieliśmy dobrej pogody, niestety niebo było pochmurne. Natomiast aktywność słońca jest dość wysoka, więc jeśli tylko trafi się jakiś przebłysk, w dalszym ciągu mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć te zorze. Niestety, druga noc z rzędu i zachmurzone niebo. Nie widać nawet księżyca. Szkoda. No nic, idę na pociąg na spotkanie z Jackiem. Coś do jedzenia też zajebiście głodny. Z powrotem w Trondheim. Dwie kawki, 23 korony, czyli niecałe 12 zł. Norwegia jest krajem bardzo zamożnym, należy do ścisłej czołówki najbogatszych państw świata. Odkąd w latach 60. odkryto tutaj złoża ropy i gazu w Morzu Norweskim i Północnym, pieniądze z wydobycia tego są konsekwentnie inwestowane. Fundusz inwestycyjny jest zabezpieczeniem dla Norwegów, jeśli chodzi o ich emeryturę. W samym Trondheim widać rozmach inwestycji ostatnich lat. Na nabrzeżu jest tutaj budowane naprawdę masę rzeczy, jak na miasto tej wielkości. Trzeba przyznać, że ludzie północy są naprawdę zahartowani.
awareness. Thank you for the traveling with us and have a nice trip for day. Czwarty odcinek Trip Challenge dobiega końca, więc standardowo czas na ewaluację naszego pobytu w Norwegii tym razem. Niestety, nie udało nam się zobaczyć zorzy polarnej. Była na niebie, aktywność słońca była wysoko, jednak pogoda przeszkodziła nam w zobaczeniu tego niesamowitego zjawiska przy pochmurne noce. Cóż zrobić? Jeszcze raz dzięki za Wasze przelewy. Zebraliśmy rekordowe 1240 zł, co m.in. pozwoliło nam na komfortowe dotarcie teraz tutaj na lotnisko busem zamiast jechanie stopem. Jeśli chodzi o dobre rzeczy związane z Norwegią, to jest na pewno to, że prawie wszędzie jest dostępny darmowy internet. Prawie wszędzie można płacić kartą. Nie mieliśmy nawet norweskich koron w ręce, nie było takiej potrzeby. Piękna przyroda, góry, wybrzeże, fiordy, architektura Trondheim i nowoczesna i ta starodawna. Jeśli chodzi o rzeczy, które nam się nie podobały, to raczej Bodo nie jest zbyt piękną mieściną. Może to wynika z tego, że zostało zniszczone podczas II wojny. Może po prostu jest małą, senną wioseczką, w której nie ma dla nas żadnych atrakcji. Ponadto wiadomo, jest drogo, stereotyp norweski niestety został potwierdzony. Większość rzeczy jest 2 do 3 razy droższa niż w Polsce. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie Trip Challenge. W następnych odcinkach mogę Wam obiecać, że pojawią się pewne zmiany. Zaprosimy gości. Expect the unexpected. Pokój.